Czołem akwaryści, podwodni, podglądacze, witam Was w dzisiejszym odcinku a propos tego taniego, prostego akwarium 54 litry na ziemi ogrodowej. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie, bo już minęło dokładnie 10 miesięcy i odpowiemy sobie, jak się prowadzi, czy jest to trudny zbiornik, czy jest to wymagający zbiornik, czy założyłbym drugi raz taki zbiornik i czy polecam taki zbiornik dla początkujących. Ja zaczynam w tym momencie restart tego zbiornika, bo chcę tam umieścić stado kirysów, hastatus, a krewetki wlecą do dolnego akwarium, które właśnie widzicie na przebitce. Założymy je na nowo, myślę, że bez kombinowania, dosyć prosto, też w taki sposób, żeby można było łatwo czyścić to akwarium w środku. Będzie dużo piasku, będzie myślę, że system podżwirowy albo podłoże aktywne pod piaskiem, tak by rośliny też miały na czym rosnąć. Zamierzam umieścić grube dno, ale to już wyjaśnię Wam później, dlaczego będzie te grube dno w następnym odcinku, jak już będziemy zakładać to akwarium. Teraz będę szykował rośliny dla grupowiczek, które chcą roślinki do swoich akwariów. Bo w sumie po co innego. Mniejsza o to. Słuchajcie, zaczynajmy. Ja już biorę się za sprzątanie, odławianie krewetek. Będzie to bardzo monotonna praca i ciężka. Na początek zacznę od tego, żeby z połowę wody do celowego akwarium, gdzie będą krewetki, i zlejemy z 54 tam wodę, by nie trzeba było aklimatyzować krewetek i by były w dobrej kondycji i nie będę musiał się martwić o właśnie aklimatyzację, czy jakaś padnie, czy nie padnie, wszystko powinno być w porządku. Dobra, zabierajmy się do pracy. Jeszcze zanim zacznę, chciałbym powiedzieć o tym naświetlaczu. Jak w tamtym odcinku widzieliście, użyłem tego naświetlacza. Dlaczego nie ma go teraz? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie chciałem tu wiercić ani w płycie od spodu żadnych dziur. Nie bałem się, że może to nie wytrzymać, chociaż chyba niepotrzebnie. Miałem taką jeszcze kiedyś pierwsza belka, jaką kupiłem z firmy Hapet, 18 W, i taką umieściłem. Zamierzałem jeszcze umieścić lumium, ale padło na to, mówię, zobaczymy jak długo pożyje. No i żyje, nie chce paść, więc jest w miarę okej. Filtr jaki mam tutaj, słuchajcie, jest teraz w tym momencie odłączony. Jest to taki prosty filterek, najprostszy, 300 litrów na godzinę. To jest ta wersja 300 z Invitala i grzałeczka chyba 50 W albo 100 W tam jest, nie pamiętam. Dałem jaką miałem, 100 W jest troszeczkę za duża do tego akwarium, więc polecałbym 50. Dobra, słuchajcie, ziemia ogrodowa. Jeśli ktoś chce przepis na tą ziemię, zapraszam do tego odcinka z zakładania tego akwarium, tam było wszystko wyjaśnione, no i zobaczycie też, jak mało roślin tam wjechało. Znaczy, patrząc na akwaria niektórych grupowiczów ze stron internetowych, to było dużo roślin, ale słuchajcie, jak to wszystko się rozrosło. Tutaj już generalnie rośliny walczą o przetrwanie, o odrobinę światła, ale skoro bakopa jest czerwona pod tym światłem, to chyba jest dobrze. Tak samo nadwódka, bajka, nawet Limnofilia sessiliflora potrafi być czerwona, Rotala chra, więc jest dosyć intensywne światło i dosyć mocne, jak na Low-Techa. Czy są glony? Może gdzieś są. Nie wiem. Powiem Wam, że w Low-Techu mieć glony nie jest tak trudno mieć glony, ale właśnie jak trzymamy się pewnych zasad, które powiem później, nie powinno być problemu. Dobra, zaczynajmy z tym sprzątaniem i bawmy się dobrze. Zacznijmy od spuszczenia części wody bezpośrednio do dolnego akwarium. Dzięki temu krewetki trafią do dokładnie takich parametrów, do jakich są przyzwyczajone. A ja unikam długiego procesu aklimatyzacji, zero stresu dla zwierzaków, a dla mnie oszczędność czasu. Na początku próbowałem delikatnie przyciąć łodygi takimi małymi nożyczkami sprężynowymi, ale szybko zdałem sobie sprawę, że to bez sensu. Łapą idzie po prostu szybciej. Zobaczcie, ile tego tu wyrosło. Mchy, limnofilia, hydrokotyle, anubiasy, sagittaria. Skoro rośliny wyjeżdżają, to czas na podsumowanie tych 10 miesięcy. Jak to się prowadziło? Krótko, fenomenalnie i bezobsługowo. To był klasyczny low-tech na ziemi ogrodowej. Cały ten zbiornik opierał się na filozofii, o której pisze profesor
profesor Diana Wallstadt oraz znany amerykański twórca Fatherfish. Kluczem do sukcesu było grube dno, ziemia ogrodowa pod piaskiem. To właśnie w nim dzieje się cała magia biologiczna. Pracują tam bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, tworząc potężny, stabilny bufor. Ziemia dawała roślinom mnóstwo składników odżywczych, dzięki czemu rosły jak szalone, bez żadnego zbędnego nawożenia do słupa wody. A jak wyglądała filtracja? No, działał tu mały, niepozorny filterek wewnętrzny 300 litrów na godzinę z deszczownią. Tak naprawdę główną filtrację biologiczną i mechaniczną robiła gęsta masa roślin. Woda była przez to cały czas krystalicznie czysta, jak widzieliście nieraz. Podmiany robiłem tylko wtedy, gdy mi się przypomniało, średnio raz na jakieś 3-4 tygodnie. Przez te 10 miesięcy podmiany można by było zliczyć na palcach rąk. Akwarium nie miało problemów z glonami, jedynie pod koniec pojawił się delikatny krasnorost na niektórych liściach, ale wystarczyło lekko skrócić czas świecenia i zniknął sam. To idealny dowód dla początkujących. Słuchajcie, podłoże bogate w składniki pod żwirem lub piaskiem daje stabilny. Sam goły żwir często kończy się walką z niedoborami i glonami, chyba że stawiamy na same epifity i wiecie, nawożenie. Po wyrwaniu korzeni z ziemi w akwarium zrobiła się całkowicie mleczno-brunatna mgła. Żeby w ogóle zobaczyć krewetki, musiałem dolać trochę świeżej wody i odpalić filtr. Gąbkę pukałem chyba ze 2 razy w międzyczasie, bo wyłapała ogromnej ilości syfu. Chwilę odczekałem, aż osad opadł na dno. Rzućcie jeszcze tylko okiem na te piękne krewetki Blue Velvet. Naprawdę są świetne, piękne. Ten niebieski to jest magnetyczny. No i słuchajcie, w tym momencie zaczęła się prawdziwa katorga. Odławianie krewetek w zaaranżowanym zbiorniku to była dosłownie syzyfowa praca. Męczyłem się z tym i męczyłem, aż w końcu straciłem cierpliwość. Wyciągnąłem całą aranżację, skały i resztki ozdób na zewnątrz, żeby mieć czyste pole widzenia, ale krewetką i tak nie było końca. Gdy wydawało mi się, że wyłowiłem już ostatnią, nagle spod górki, spod piasku bądź z ciemnego kąta wyłaniała się kolejna brygada. Bawiłem się w to tak długo, że w pewnym momencie musiałem po prostu przerwać i zostawić resztki, bo gonił mnie czas i byłem już po prostu spóźniony do pracy. Na szczęście w bólach i znojach misja zakończyła się sukcesem. Cała krewetkowa ferajna po długim czasie trafiła cała i zdrowa do dolnego akwarium. Z tego co zauważyłem po czasie, przy tej całej akcji były tylko chyba 2 ofiary, co przy takiej masie maluchów jest naprawdę dobrym wynikiem. Akwarium 54 litry zostało chwilowo w stanie surowym z ziemią i piaskiem, bo nie miałem już po prostu kiedy go opróżnić. W kolejnym odcinku zrobimy tu pełny restart pod nowe stado kirysów hastatus. Powiem wam, drodzy akwaryści, że dawno się tak nie narobiłem, a to jeszcze nie koniec, no ale nie będę was już zanudzał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli chcecie być powiadamiani o następnych odcinkach, koniecznie kliknijcie subskrybuj, łapka w górę i komentarz obowiązkowe. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłych odcinkach, bo myślę, że domyślacie się już, co będzie w następnym odcinku albo za 2 odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!